lecimy na Muczne do Karpatii. Na tych drogach koło Mucznego w szczególności musicie uważać, bo tutaj lubi żubr wyskoczyć na drogę. Jużyna leśna, 30 na godzinę. Tu macie zagrodę żubrów, ale my do tej zagrody żubrów tutaj zajedziemy dzisiaj tak czy owak, tylko później jak będziemy wracać. Ona jest 24 godziny na dobę otwarta, o każdej porze sobie tam można wejść. No i 16,5 stopnia, dzisiaj temperatura 20 stopni nie przekroczyła, a wczoraj było 30, nie? Tutaj żeśmy w ubiegłym roku sobie nocowali. I tu jest zejście do rzeczki zaraz na dół. Tutaj kolejne. Tutaj kolejne. Fajnie. Nic się nie zmieniło. To jest ta miejscówka. Czyli wybudowali ten nowy parking, bo tego parkingu nie było. Ten parking był dopiero w budowie. Tutaj też można sobie komara na tym parkingu przyciąć. Bardzo fajne miejsce. Tego nie było, to w ubiegłym roku budowali. Może się wbijemy, tylko teraz pytanko, jak zaparkować. Czy tu za wyjątkiem mieszkańców, pracowników gości pensjonatów. Ok, zawiniemy tutaj do gala i staniemy sobie przy hotelu. Głównej pewnie. Pojedziemy dalej na stronę Tarnawy. Tam macie knajpkę jeszcze tutaj w hotelu. Nie udało nam się wbić kilka razy do tej Karpatii, dlatego specjalnie do tej Karpatii żeśmy dzisiaj przyjechali. Słuchajcie, udało nam się w końcu tutaj wbić. No, może przez to, że jest wyjątkowo mało ludzi w Bieszczadach. Można tutaj pokoje wynająć. Żarcie jest obłędne. Nie jest najtaniej, to prawda, ale naprawdę warte jest swoich pieniędzy. Cudownie zlokalizowane przy wejściu na żółty szlak na Bukowe Berdo. Naprzeciwko macie hotel i do góry wieżę widokową. To jest hotel Lasów Państwowych. Tam stoimy, zresztą tam żeśmy stali, jak żeśmy nocowali. A tutaj macie ścieżkę na Bukowe Berdo, którą żeście też już widzieli. Noclegi, karczma, pyszne żarcie miałem, naprawdę jest super, super sprawa. Dotarliśmy do karczmy. I nawet nie ma ludzi, wyjątkowo. 18 jest puściutko, słuchajcie, do 20 jest otwarte i może warto jednak później, żeśmy się trochę przegodzili, nie? No, dokładnie. Zamówiliśmy danie dnia, czyli ja zupę ogórkową, Krzyś żurek z jajem, do tego Krzysio z żeberka, a ja kotlet drobiowy z ziemniakami. Do wyboru z kaszą, nie ma frytek tutaj, jakby ktoś chciał dla dzieci. No i kawka do tego i pyszne ciasto może później. No i danie dla Krzysia, przyszedł żurek z jajem. Wjechał kotlet drobiowy. Tak. I? No kotlet jak kotlet. Dobry. No moi drodzy, na stół wjechały żeberko. Do tego ziemniaczki w kapuście zasmażanej. Czyli Krzysztof poleca te żeberko, otóż. Oczywiście. Czyli okej, tak? No zajebiste. Że porcje to amaro, ale nie. Nie, porcje Pyszne, są naprawdę normalne. pyszne, super, polecamy. Na koniec dopchałam się serniczkiem na ciepło. No miód w ustach, słuchajcie, jak widzicie, miejsce niesamowite. Muczne. Muczne, ciche, spokojne. Pada, ale wiecie, to w niczym nie przeszkadza, nie?
Jedziemy teraz na bazę nad Roztokami. Pokażemy wam tam bazę nad Roztokami. Znacie to miejsce z filmu Wataha. Pan tu skręca, także. I dalej można jechać jeszcze na Tarnawę. Tam się znajdują korpowiska, które też żeście widzieli. Tak więc nie będziemy jechali. I dalej za Tarnawę jeszcze można jechać 5 km do Bukowca. Jest to najdalej miejsce wysunięte na południe Polski, dokąd możecie dotrzeć. Pokażemy. Tam jest też restauracja w tym hotelu. Też jest dobre jedzenie, na pewno jest nieco tańsze. Ale jakoś kurde, nie mogliśmy się nigdy tutaj wbić do tej knajpy. Kilka razy żeśmy tu robili podejście i zawsze było tyle ludzi, że no nie było szans, żeby tutaj coś zjeść. Wjeżdżamy do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, tak więc już tutaj oficjalnie nie można spać. Od tego momentu. Jedynie tam przy tej bazie nad Roztokami, to jest wszystko, co tutaj można spać. No jesteśmy baza nad Roztokami. Mamy krótki obiady, pierogi. Dziękuję bardzo, ale się najadłam. O, tu może. Baza nad Roztokami, znacie to miejsce z filmu Wataha. Jest tutaj restauracja, są noclegi, te hale, wszystko to są inwestycje po Iglopolu. Dawno temu, koniec 50. lat, 60. lat postanowiono tutaj na masową skalę wypasać bydło. Postawiono wiele hal, no ale niestety dzięki Bogu ten projekt umarł i na dzień dzisiejszy pozostała taka baza nad Roztokami, to się nazywa. To jest część Parku Narodowego, tak więc tu można się zatrzymać kamperem tylko za zgodą właściciela tej bazy nad Roztokami, bo w innym wypadku grozi to mandat. Nie wolno pod żadnym pozorem się zatrzymywać w Parku Narodowym na noc, chyba że opłatę się uiści. Na dzień dzisiejszy, tak jak w ubiegłym roku, kosztowało to 100 zł. Tu jest dzika kraina. Bilety do Parku Narodowego możecie tutaj kupić. W sezonie, kiedy na Tarnawie tamta budka z biletami jest nieczynna, też tutaj kupujemy bilety. Ale ja bym to w Skorodem postawił, bo tu naprawdę, nie? Ale tu sobie foto zrobimy, chodź. Ale też fajnie. Jedziemy na Bukowiec, stąd. To jest ostatnie miejsce, gdzie można dotrzeć na południe samochodem w Polsce. Będziemy mijać Tarnawę, ale nie będziemy się na niej zatrzymywać. Byliśmy tam już nie ma znaku. Na Tarnawie byliśmy, ale jeszcze dalej się jedzie na Bukowiec. Lecimy w stronę Tarnawy i pokażemy wam miejsce, gdzie najdalej na południu można samochodem dojechać w Polsce. Dalej już nie ma, można iść tylko na nogach do źródeł Sanu, które są i tak umowne, bo źródła Sanu zaczynają się po ukraińskiej stronie jakieś 300 metrów za słupkami granicznymi. I tu już jest wszystko, co jest po lewej stronie, to już jest ukraińska granica. Natura, to pięknie, niedługo ta droga Tu jest zarośnie. dzicz. Cudnie. Tutaj macie przystanek Tarnawy i tutaj są torfowiska. Warto tutaj zajechać, bardzo fajne miejsce. Chociaż część tych torfowisk jest teraz w tym momencie, tych pomostów jest w remoncie. My jedziemy dalej, jeszcze sami żeśmy tam nie byli. No i droga cały czas prowadzi przez las. Tak więc zobaczcie sobie sami, czy warto tutaj jechać, czy nie. Jest to jedyne miejsce, jedyna możliwość dotarcia w to miejsce. Co to było? Coś kamień pierdolony. Jesteś pewny? Pewnie. Nic się nie zapaliło. Pieniowa 3 km. Jedziemy dalej, nie? Do parkingu musi być dojazd. Zajebało nam pod tym, ale nie wiadomo co. Kamień. Ale czy to zbiornik, czy o co, nie? To od podwozie. Nic się nie zapaliło na desce, to jedziemy dalej.
Ludzi zero. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu najdalej wysuniętym na południe, dokąd można dojechać samochodem. To jest parking Bukowiec. Stąd prowadzi ścieżka, szlak do źródeł Sanu. Polskie Tarnawa, stanica Konia Huculskiego, Beniowa, Bukowiec, cmentarz wojenny. Tak to wygląda. Macie historię Bukowca. Tu już jest dziko, tutaj ludzi nie ma, turystów spotkacie jak na lekarstwo. Stąd do źródeł Sanu jest jeszcze 10 km. Trasa idzie już nie przez jakieś góry, tylko raczej jest po płaskim. No jedni sobie ją chwalą, inni nie, bo w zasadzie idzie się takimi łąkami, takimi kępami. Tam kawałek dalej, za chwilę już te lasy też ustaną. Nie wiem, czy to słyszycie. Nie wiem, czy to są sowy, czy co to jest. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Tu macie bobrowiska z jednej i z drugiej strony. Tutaj boberki można też sobie zaobserwować, ale to naprawdę boberki są też bardzo płochliwe. Tu macie wszystko i toalety są i wszystko. Tu na tym parkingu można nocować, ale trzeba stówkę tutaj zapłacić, żeby przenocować. A to tak jak te choinki tam rosną, te z tyłu, nie tutaj te na polanie, tylko te z tyłu całkiem, tam już jest Ukraina. Tak więc telefony tutaj wyłączajcie. Miejsce obczajone. Dalej samochodem w Polsce już nie zajedziecie. Dalej mogą już tylko służby leśne zajechać, ewentualnie straż graniczna. My cywile już dalej samochodem nie zajedziemy. A my jedziemy teraz gdzie? Jedziemy do Mucznego chyba, tam przykomarujemy, nie? Zimno jest. Cicho, spokojnie. Cicho, spokojnie, rzeczka w pobliżu, to się i gary umyje. Słuchajcie, zachód słońca na Tarnawie. Przepiękny. Nie wiem, czy kamera to uchwyci. Zobaczcie. No to dotarliśmy. Stoimy tu na tym samym miejscu, gdzie byliśmy w ubiegłym roku. Tutaj jest zaraz wejście do rzeczki. I tak dzisiaj będziemy spali. Zmiana taktyczna. Podjechaliśmy 2 km wyżej w stronę Mucznego, bo na dole tam nie było neta już. Dziwne, w zeszłym roku żeśmy tam korzystali z neta. Czekaj, bo coś tu idzie po tym parkingu, chyba lis jakiś. Lis, no pewnie, że lis, jak bogaty se idzie, nie? Nawet się specjalnie nie boi. Szefowa się już rozkoszuje internetem. Tak? Nic, do zobaczenia do jutra.